Rzuty kondygnacji to jest najpopularniejszy i najczęściej używany, najczęściej tworzony rodzaj widoków w Revicie. One tworzone są przeważnie automatycznie w momencie wstawiania dodatkowych poziomów. My poziomy będziemy definiować później, więc też zobaczysz wtedy, jak tworzy się nowe widoki. Każdy nowo tworzony widok natychmiast wskakuje do przeglądarki projektu w odpowiednią kategorię i tam też jest wypisany. Przejdźmy sobie na widok poziomu 0. Jeżeli chcielibyśmy dodać nowy rzut w przeglądarce projektu na istniejącym wcześniej zdefiniowanym poziomie, musimy przejść na zakładkę Widok i tam znajduje się ikonka Widoki planu. Kliknij na nią lewym przyciskiem myszy, aby rozwinąć dodatkowe opcje. I pierwsza z nich na samej górze, czyli rzut podłogi, umożliwia tworzenie rzutu na dowolnym istniejącym poziomie. Klikniemy lewym przyciskiem myszy i zobacz, że otwiera się okienko Nowy rzut podłogi. Lista jest pusta, nie ma na niej żadnego poziomu. Dlaczego nie ma na niej żadnego poziomu? A mianowicie dlatego, że pod okienkiem znajduje się pole wyboru, które jest opisane jako nie powielaj istniejących widoków. Czyli jeżeli już na jakimś poziomie mamy utworzony widok, to on nie będzie wyświetlany na tej liście. Jeżeli to pole wyczyścimy, na liście pojawią się wszystkie zdefiniowane w naszym projekcie poziomy. Wybieramy poziom 0. Na samej górze określamy typ widoku, jaki ma być utworzony i zatwierdzam przyciskiem OK. Zwróć uwagę, że w przeglądarce projektu pojawił się nowy widok. Automatycznie został on wyświetlony po prawej stronie w oknie pracy. I ten nowy widok ma nazwę 0 i obok dopisek 1 w nawiasie okrągłym. Możemy od razu prześledzić, jakiego rodzaju parametry ustawione są w okienku właściwości. I doskonale tutaj widać, że dziedzina dla nowego widoku to konstrukcje. Rozwińmy sobie listę dziedzin i wybierzmy dziedzinę architektoniczną, po to, żeby dodawać do tego widoku elementy architektoniczne. Wróćmy ponownie do widoku 0, tam gdzie mamy widoczną naszą kuchnię. Bardzo istotnym elementem, który musimy zdefiniować w przypadku każdego rzutu, to jest położenie płaszczyzny cięcia. Domyślnie w projektach architektonicznych zawsze płaszczyzna ustawiona jest na poziomie metra, ewentualnie 1,20 m, w zależności od sytuacji. I tak też zrobione jest w Revicie. Definiujemy płaszczyznę cięcia, która tnie nam wszystkie obiekty na tym poziomie w odległości, jaką sobie wpiszemy od danego poziomu. Czyli w przypadku naszego widoku wszystko cięte jest na poziomie, który określony jest w okienku Zakres widoku. W oknie właściwości po lewej stronie zjeżdżamy z parametrami niżej, aż znajdziemy parametr Zakres widoku i klikamy lewym przyciskiem myszy w przycisk Edytuj. I zwróć uwagę, tutaj pojawiły się ustawienia zdefiniowane dla danego widoku. Drugi parametr od góry, czyli linia cięcia, definiuje nam właśnie płaszczyznę cięcia w odległości 1200 mm od danego poziomu. Spokojnie możemy tą płaszczyznę cięcia zmodyfikować po to, żeby inne elementy mogły być tutaj widoczne albo mogły być ustawione jako przecięte. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć te ustawienia, które tutaj widzimy, czyli góra, linia cięcia, podstawa, a następnie głębokość widoku. Jak klikniesz sobie przycisk Wyświetl w lewym dolnym rogu tego okienka, będziesz miał dostęp do zrzutu ekranowego, który wyjaśni Ci, na czym to wszystko polega i jakie zasady obowiązują. Płaszczyzna góra i podstawa to jest grubość, one definiują grubość zakresu naszego widoku. Czyli grubość tego plasterka, który jest wycinana z modelu trójwymiarowego. Domyślnie w każdym rzucie patrzymy w dół, czyli patrzymy w dół od płaszczyzny cięcia. To wszystko, co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia, która tutaj oznaczona jest cyferką 2, będzie albo w ogóle niewidoczne, albo przedstawiane za pomocą linii przerywanych. I tak będzie w przypadku mebli. Jeżeli jakieś szafki będą znajdowały się ponad płaszczyzną cięcia, to mogą być wyświetlone za pomocą przerywanej linii. Taka opcja niestety nie obowiązuje w przypadku okien. Okna, nawet jeżeli znajdują się pomiędzy górną granicą, czyli linią oznaczoną numerkiem 1, a płaszczyzną cięcia,
nie będą nigdy widoczne w danym rzucie. Żeby wyświetlić takie okna, które znajdują się powyżej płaszczyzny cięcia, możemy lokalnie zmodyfikować płaszczyznę cięcia i w ten sposób poradzić sobie z taką sytuacją. Ja proponuję teraz rzeczywiście zmodyfikować tą płaszczyznę cięcia w taki sposób, żeby te dwa okna, na które zwracałem uwagę w przypadku widoku perspektywicznego, żeby tutaj się wyświetliły w tym naszym widoku. I wpisz proszę w miejscu, gdzie znajduje się linia cięcia, 1200 mamy obecnie, pisz 2100 i kliknij przycisk Zastosuj. I zobacz, że w oknie pracy pod spodem pojawiły się natychmiast dwa okna, które były daleko powyżej wcześniejszej płaszczyzny cięcia. Wróćmy z powrotem do 1200 i za chwilkę zastosujemy kolejną metodę, o której już wspomniałem, aby te okna wyświetlić, czyli lokalnie zmienimy ustawienia płaszczyzny cięcia. Żeby to zrobić, przejdź na zakładkę Widok, kliknij w ikonkę Widoki planu, a następnie z listy dostępnych opcji wybierz obszar rzutu. Program przełącza się w tryb szkicowy, czyli w tryb, gdzie większość narzędzi jest w ogóle niedostępna do wykorzystania, gdzie możemy szkicować jakiś zamknięty kształt. To jest dokładnie tak, jakbyśmy w tym momencie przez chwilę pracowali w AutoCADzie. I zobacz, jakie masz dostępne metody szkicowe. Linia, ale również prostokąt, wielobok, ewentualnie ostatnia metoda, czyli wskaż linię, gdzie możemy wskazać już istniejące krawędzie i na tej podstawie utworzyć obszar rzutu, dla którego później zmodyfikujemy ustawienia zakresu widoku. My wybieramy prostokąt spośród metod szkicowych, czyli drugą opcję i szkicujemy prostokąt wzdłuż ściany, tak, żeby objął okna. Następnie w okienku właściwości mamy jedyny parametr, zakres widoku i klikamy lewym przyciskiem myszy w przycisk Edytuj. No i zobacz, tutaj program sczytał nam ustawienia, które były zdefiniowane dla całego rzutu. My modyfikujemy płaszczyznę cięcia na 2100. I klikamy Zastosuj. Zaraz zobaczymy, co też się wydarzy po zatwierdzeniu ostatecznym zielonym ptaszkiem. Klikamy na niego lewym przyciskiem myszy. No i doskonale widać, że pojawiły się okna, o które zabiegaliśmy, czyli lokalnie zmodyfikowaliśmy płaszczyznę cięcia dla tego widoku. Jeżeli oczywiście ten obszar rzutu, który zdefiniowaliśmy, obejmowałby szerszy zakres, nie chcielibyśmy widzieć tej ramki, no to możemy ją zaznaczyć lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Ukryj w widoku elementy. I wtedy, mimo że te wszystkie zmiany zostały zastosowane i utrzymane, to jednak ten zakres rzutu został ukryty.